Dobry wieczór. W ostatnich tygodniach miałem okazję wybrać się kilka razy rowerem na miasto, aby ogarnąć kilka tematów. No nie wziąłem kamerki, ale potem trochę żałowałem, no bo nastała ta pora roku, kiedy kierowcy ewidentnie zapomnieli o rowerzystach. No i miałem kilka ciekawych sytuacji. Nie były to co prawda bliskie spotkania pierwszego stopnia, ale niestety o tej porze roku bardzo często zdarzają się takie sytuacje, które wywołują u mnie podniesiony poziom adrenaliny. Przejedziemy się kilka kilometrów po mieście wieczorową porą i sami będziecie mogli ocenić, czy bezpiecznie się jeździ o tej porze roku po mieście rowerem, czy nie. Tu jest takie skrzyżowanie, gdzie kierowcy w prawo mają zielone światło i w sumie mają w nosie to, że przecinają drogę rowerową z pierwszeństwem. Są wymuszeni na porządku dziennym. O, na przykład tak jak teraz. Ideolo. Na pewno mnie nie widział, mam dwa światła z przodu. Może powinienem włączyć tryb migający. Ten, który wkurza kierowców. No podjedź dalej, podjedź. Możesz podjechać. Teraz taka ulica, gdzie można jechać rowerem pod prąd i bardzo często kierowcy mi tu mrugają. Wiem, że to trochę mało bezpieczne, no ale mogę jechać. A jest to najszybsza droga, którą mogę dotrzeć do Wrzeszcza. Mógłbym pojechać trochę naokoło, tam się stoi na światłach. Także jak tu mi ktoś będzie mrugał, ok, może nie wiedzieć, że dopuszczony jest kontrruch rowerowy, to się chyba tak nazywa? Bo to nie jest żaden kontrpas, bo tu pasa nie ma. No i tak musimy sobie ustępować. No ja nie mam z tym problemu. Tutaj mamy taki bardzo konkretny zjazd. Warto wyhamować. Tutaj też na tym skrzyżowaniu kiedyś dochodziło do wielu wypadków. Teraz skrzyżowanie jest przebudowane. Jezdnia została zwężona i dzięki temu jest trochę bezpieczniej. Ale to też jest fakt, że rowerzyści jadąc z góry zwykle nie hamują. No i sami doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji. No bo w tej jeździe właśnie o to chodzi, aby obie strony były uprzejme i żeby nie doprowadzać specjalnie, nie podjeżdżać, nie przyspieszać. No ale to wszystko zależy od człowieka. Nie można mówić, że rowerzyści są źli, nie potrafią jeździć, albo kierowcy. W każdej grupie znajdują się czarne owce. Żeby nikt mi nie zarzucał, że rower jest mało widoczny, z przodu dwa ciągłe światła, z tyłu jedno mrugające, to jedno z przodu mógłbym też włączyć na tryb mrugający, ale tyle apeli do rowerzystów, aby nie mrugali specjalnie lampkami, jeśli nie jest to konieczne, bo troszkę to oślepia i przeszkadza, także jeżdżę na trybie ciągłym. Celem dzisiejszej wycieczki jest Sopot. Wracając, zajedziemy być może na deptak nadmorski. Zobaczymy, jaki klimat panuje nad morzem. Dzisiaj trochę wieje, także mogą być fale. Może zaliczymy molo. Wspaniale. No a wracając przez główne miasto, podjedziemy na jarmark, który podobno jest najlepszym jarmarkiem w Europie, na świecie, czy gdzieś tam, ale już pewnie będzie po 21, także nie będzie dużo ludzi. Znajomy Wam Wrzeszcz. Widzieliście go za dnia nieraz, w nocy chyba nie. Tutaj znajduje się taki licznik, który liczy rowerzystów. Dzisiaj jestem 1048 rowerzystą. Czy dużo, czy mało? Nie wiem. W lecie jeździ zdecydowanie więcej. A, ten tu się ustawił. Dobra. Miejska dżungla. Każdy walczy o przetrwanie. Kurierzy zwykle ich się nie czepiam, są w pracy, ale no ten akurat tak sobie wyjechał, no po prostu. W sumie się nie miał jak inaczej ustawić, żeby móc włączyć się do ruchu. Mógł oczywiście przed drogą rowerową, ale pewnie nigdy by się nie włączył, a jest w pracy. Tu trzeba jeździć, zarabiać pieniądze. Nie wiem, czy też tak macie, nie chcę generalizować, ale mi się to bardzo często zdarza,
Po prostu taksówkarze to najgorszy typ kierowcy. Zawsze mam jakieś przygody z taksówkarzami. Oni się wiecznie spieszą, nigdy nie widzą rowerzystów. Masakra. Jak już jesteśmy we Wrzeszczu przy dworcu, to pokażę wam parking rowerowy. Taki wielopoziomowy, który wzbudza wiele kontrowersji. Bo kosztował miliony monet i wiele osób twierdzi, że wyrzucone pieniądze. No rzeczywiście, to było bardzo drogie. Tu jest jeszcze jeden poziom na górze, ale tam nie idę, bo się nie da wjechać, trzeba rower wprowadzać po schodach, także chyba trochę bez sensu, co? Ta inwestycja wywołuje mnóstwo kontrowersji i sprzecznych głosów. A to dlatego, że kosztował bardzo dużo. No i oczywiście te pieniądze można było pewnie wydać w jakiś lepszy sposób. Czy jest potrzebny, czy nie? Ciężko mi powiedzieć, patrząc teraz, że jest zima i stoi tam sporo rowerów, no to jednak ktoś z tego korzysta. Sam z tego parkingu jeszcze nigdy nie korzystałem, ale być może kiedyś spróbuję. Nie mam pojęcia, czy jest bezpieczny i ogólnie jakie są opinie użytkowników na jego temat. No a to, że osoby, które pilnują budżetu miasta i rozsądnie wydanych środków zgłaszają swoje uwagi, no to też bardzo dobrze oczywiście, bo to są pieniądze wszystkich. Kiedyś też tam wziąłem raz udział w jakiejś dyskusji na temat tego parkingu na jakimś forum. Napisałem, że mi się podoba, oczywiście zostałem zjechany, że miasto mi płaci za pisanie opinii czy coś takiego. Także od tamtego czasu postanowiłem unikać jakichkolwiek wypowiedzi na temat infrastruktury rowerowej w Gdańsku. Mamy tutaj wystarczająco dużo zapalonych aktywistów, którzy stoją na straży tego typu rozwiązań, także myślę, że mój głos tutaj już nie jest do niczego potrzebny. Jesteśmy teraz na granicy dzielnic Wrzeszcz i Zaspa. I tutaj pokażę wam taką nową część infrastruktury rowerowej. Przejście dla pieszych i przejazd drogą rowerową przez Aleję Rzeczypospolitej. Tak, po lewej stronie od przejazdu rowerowego było wejście do tunelu, którym zwykle przemieszczano się na drugą stronę tej ruchliwej drogi. No od jakiegoś czasu w Gdańsku jest trend, aby obok tuneli budować przejścia naziemne. Dla rowerzystów to dobrze, dla pieszych to dobrze. Najgorzej dla kierowców, no bo mają dodatkowe światła po drodze. Takie przejścia powstają w kilku miejscach. Też widziałem, że w Gdańsku Głównym przy dworcu też powstało niedawno przejście naziemne. Ta kładka dla pieszych też miała być zburzona. Tutaj sukcesywnie remonty, jakieś modyfikacje. Kiedyś dołożyli windy. Kłatają tą kładkę. To tutaj chyba barierka nowa, albo i nie. Nie wiem. W każdym razie coś tu się dzieje. Bo jednak ją reanimują. To też takie nie najszczęśliwsze rozwiązanie dla rowerzystów, bo albo ciągniesz rower po schodach, albo próbujesz windą, jak ci się oczywiście rower zmieści. Park imienia Jana Pawła II, widzę jakieś iluminacje. Oho. Dzięki. Myślałem, że pan mnie nie widzi, a jednak mnie widział. Proszę bardzo. To pani mnie widzi? Widzi. Często najlepiej jest złapać kontakt wzrokowy z kierowcą, żeby mieć pewność, jechać czy nie jechać. No w takiej sytuacji na pewniaka go ominął. Tamta babeczka by nie skumała, że ja jadę, bo by mnie nie widziała zza samochodu. No i by było bum. No i żeby nie było, że ten filmik to takie robienie sobie dobrego PR-u, bo mi się też często zdarza coś odwalić.
Jak coś odwalę, to potrafię się do tego przyznać. Tam ostatnio ktoś nawet mi pisał, dlaczego kogoś gdzieś nie przepuściłem na pasach. No rzeczywiście była taka sytuacja na filmie, ale są różne powody. No albo się zagadałem, nie widziałem. Nikt nie jest nieomylny 100%, no także zawsze się może zdarzyć. I to ja też nie mam na celu piętnować nikogo tym filmem. Po prostu chciałem wam pokazać, jaki tu się dzieje czasem survival w tej miejskiej dżungli. Jeżdżąc tyle lat rowerem, mogę śmiało powiedzieć, że sytuacja z roku na rok się polepsza, bo jest coraz więcej rowerzystów. Ale i tak zawsze, gdy zbliżamy się do okresu zimowego, no to jazda po mieście rowerem to jest survival. Jest ciemno, rowerzyści nie mają lampek. To jest jedna rzecz. Ja do nich mówię Batmany. Chociaż ostatnio jechał na mnie z naprzeciwka ziomek bez świateł i jakaś laska do niego krzyczała: nie topesz, bany. Im bliżej zimy, tym słuchajcie, coraz mniej bezpiecznie, bo kierowcy zakładają, że może, że rowerzyści zapadają w sen zimowy, nie jeżdżą i może trochę mniej zwracają uwagę. No ale też wpływa na to pogoda. No, dzisiaj akurat jest fajnie, przejrzyście, nie ma żadnej mrzawki, deszczu, mgły, także jest dobra widoczność. Z tych rowerzystów też dobrze widać. A sam dobrze wiem, ile razy jadę samochodem i mam zaparowane szyby albo po prostu mokre od deszczu i no nie widać tak dobrze. Więc wtedy trzeba zwrócić podwójnie uwagę na to, czy na tych przejazdach ktoś jedzie. No zawsze to są problemy na prawoskrętach, na tak zwanych zielonych strzałkach. To się wtedy właśnie rowerzystów nie dostrzega. Chyba trochę wieje dzisiaj. Zajedźmy nad morze, zobaczymy, co tam słychać. Teraz by się fajnie robiło R10. Trochę wieje, ale za to ile luzu. Przez te wszystkie nadmorskie miejscowości to bym przeleciał jak strzała. Proszę, mykcyk. Jesteśmy w Gdańsku. No polecimy kawałek sobie deptaczkiem. Tutaj to się nic ciekawego nie wydarzy, ale macie okazję zobaczyć, jak wygląda deptak zimą. Są takie spokojniejsze wieczory, że nie wieje mocno. Można spotkać biegaczy, no i też innych rowerzystów. Chociaż teraz to już jest jakoś przed 21, to chyba kto miał wrócić z pracy, to już wrócił. Jelitkowo. I zaraz śmigniemy do Brzeźna. Teraz to można się przemieszczać, co nie? A pomyślcie, że w lecie jest pełno rowerzystów, rolkarzy, ludzi z małymi pokemonikami. Chcecie zajechać na molo? Tak. No dobra. No nie można rowerem wjeżdżać, ale w zimie można. Nie będę schodził. Jak tam fale? Święta za 2 tygodnie, więc już świąteczne iluminacje w Gdańsku w kilku miejscach. No się dzisiaj wybrałem. Jesteśmy w gdańskiej dzielnicy Zaspa. Przelecimy sobie teraz szybko po pasach rowerowych wzdłuż Alei Jana Pawła II. No to nie jest najbezpieczniejsze rozwiązanie, bo kierowcy rozwijają tutaj spore prędkości. Gdyby nie gęsto rozstawione światła, można by równie szybko przemieścić się tutaj rowerem. Ale jakby nie jechać, zwykle trafia się na czerwone światło.
teraz jedno z tych skrzyżowań, na których rowerzystom wydaje się, że mają pierwszeństwo, a wcale nie mają. Także tutaj też jest często ciekawie. Czyżby pierwsze Batmany? Nie wiem, skomentować to jakoś? O tej porze roku rowerzyści to głównie food delivery albo tacy wariaci jak ja. O, ten licznik już dzisiaj widzieliście. Kilku rowerzystów przybyło. Zauważył mnie. W Gdańsku trwa jarmark bożonarodzeniowy, ale na szczęście jest już po 21, także wszystkie tłumy odpuściły spacerowanie. No i właściwie teraz możemy spotkać tylko imprezowiczów. Stragany są zamknięte. Chociaż tych imprezowiczów może nie być aż tak dużo, bo dzisiaj jest poniedziałek. No ale jakieś tam lokale pewnie są potwierane. No, Grzane Winko jeszcze otwarte było. Wiadomo, do ostatniego klienta. A tak wygląda ulica Długa na początku grudnia. No to jak byłem w piątek, tydzień temu, to nie dało się przejechać. Tak właśnie sobie chciałem zrobić rundkę i było tyle ludzi, że no nie dało się. Tego się też specjalnie nie pchałem. Nie ma co się pakować tutaj, jak jest dużo ludzi. Jest Neptun i jest choinka. Przejedziemy pod Zieloną Bramą i tradycyjnie za Zieloną Bramą na Zielonym Moście stoi podświetlony tramwaj. To nie jest prawdziwy tramwaj, ale taka iluminacja w kształcie tramwaju. Podobno w tym roku gdański jarmark bożonarodzeniowy został okrzyknięty najpiękniejszym jarmarkiem, nie wiem gdzie, w Europie, czy może nawet na świecie, ciężko mi powiedzieć. Nie wiem, co to było za głosowanie. W każdym razie słyszałem, że to subskrybenci profilu Make Life. Słyszałem, że to subskrybenci profilu Make Life Harder na Instagramie głosowali i dzięki temu Gdańsk zdobył tak wysoką pozycję. Przejedziemy się jeszcze wyspą Spichrzów, bo wyspa Spichrzów zawsze spoko. Przez tyle lat to była taka ruina, aż wreszcie powstały tutaj zabudowania. Jednym się podobają, innym nie. Zdania są podzielone. A ja uważam, że są mega fajne i bardzo dobrze, że powstały,
bo wygląda to milion razy lepiej niż ruiny, które tutaj były. Także bardzo fajnie. A że nie wyglądają jak historyczne budynki, ale po co odbudowywać coś, co architektonicznie jest 500 lat do tyłu. No, słuchajcie, takie akcje jeżdżenia rowerem po głównym mieście są możliwe tylko w zimie, tylko w nocy. Czy tam późnym wieczorem. Czy w Gdańsku jest bezpiecznie? No póki co, jak widzicie, tak. Tu jest gadający łoś, ale on już skończył pracę i już nie gada. No, elegancko i sesyjka wejdzie. Instagramerzy się teraz uaktywnili. Nie chciałbym psuć ujęć. Jasne, jasne, oczywiście. A tutaj jest taka całkiem spoko opcja. Samochody mają czerwone, a rowerkiem można cisnąć dalej. W tej części wycieczki to już nie ma żadnych dziwnych sytuacji. Wszystkie skrzyżowania są zoptymalizowane. Poza tym ruch znikomy, jest 22. Tak więc pewnie już nic mnie nie zaskoczy, ale wiecie, nigdy nie wiadomo. Czasem pod całym domem może się zdarzyć jakaś przygoda, więc zachowam czujność do końca. Drodzy widzowie spoza Trójmiasta, macie jakiś tam ogląd na to, jak wyglądają drogi rowerowe u nas w mieście. No chyba nie jest źle, nie? Ale bardzo fajnie było się przejechać. Mimo że nie jest za ciepło i trochę wieje. Jedna taka rundka po Trójmieście zdecydowanie wpływa na dobre samopoczucie. A zwłaszcza jak macie pracę siedzącą, to dobrze jest się ruszyć. Dzisiejszą przejażdżkę po mieście mogę uznać za udaną. Przeżyłem. Jak widzieliście, było kilku kosmitów, spotkaliśmy kilku Batmanów, ale ogólnie jako tako bezpiecznie dojechałem bez jakichś tam strasznych przygód. 40 kilosków nawinięte, nogi rozprostowane, tematy załatwione, także pełny sukces. Jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie jakikolwiek komentarz, łapkę w górę, czy cokolwiek, jakikolwiek ślad po sobie. Mam nadzieję, że ten wieczorny vlog się podobał, a jeśli nie, no to trudno, nie dogodzę każdemu. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego razu. Pozdro!